Malaka! Cześć, witajcie! Cassandra z Assassin's Creed żyła ponad 2000 lat. Mogła widzieć upadek Rzymu, narodziny chrześcijaństwa i obie wojny światowe. A Ubisoft praktycznie nic z tym nie zrobił, ale zacznijmy od początku. Seria Assassin's Creed jest z nami już od 2007 roku i można by powiedzieć, że widzieliśmy w niej już wszystko. Templariuszy, asasynów, starożytne artefakty, ludzi skaczących z wieży do siana i oczywiście Ubisoft próbujący wmówić nam, że coroczne wydawanie tej samej gry to ewolucja formuły. Ale mimo tego wszystkiego ta seria dalej potrafi czasem stworzyć postać, która ma w sobie coś więcej niż tylko kaptur i tragiczną historię rodziny. Bo spójrzmy prawdzie w oczy, na palcach jednej dłoni można policzyć naprawdę kultowych i fajnych protagonistów serii. Wiadomo, Ezio Auditore, Your sister seemed quite satisfied with the handling I gave her earlier. seksowny Włoch z Florencji, przy którym męska przyjaźń zaczyna wyglądać jak włoski romans. Potem mamy Edwarda Kenwaya, czyli archetyp mam wszystko w dupie i narcystyczny pirat bad boy, który jak jednak trzeba, to potrafi dorosnąć. No wiadomo, łobuz kocha najbardziej. I jest jeszcze Arnaud Dorian, elegancki Francuz, flirtujący bardziej niż bohater programu randkowego. I gdzieś pomiędzy nimi wszystkimi pojawia się ona, Cassandra. Postać, która paradoksalnie pochodzi z jednej z najbardziej kontrowersyjnych części serii, czyli Assassin's Creed Odyssey, ale jednocześnie ma chyba największy potencjał lorowy w całej serii Assassin's Creed. I nie mówię tu tylko o potencjale na kolejne DLC czy cameo, mówię o kobiecie, która technicznie rzecz biorąc przeżyła całą historię ludzkości. Od starożytnej Grecji aż do 2018 roku i właśnie dziś o tym porozmawiamy. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od początku. Mamy rok 2018 i ledwo rok wcześniej wyszedł Assassin's Creed Origins, który pośrednio przyjęty Syndicate, które swoją drogą jest moim zdaniem najgorszą odsłoną serii, miał być wielkim resetem marki. Ubisoft zrobił sobie krótką przerwę, przebudował gameplay, dodał RPG, level, loot i nagle rok później dostajemy kolejną część, czyli Assassin's Creed Odyssey. I wtedy internet miał wiele obaw i wiele opinii, które brzmiały mniej więcej tak, to tylko DLC do Origins, rekolor Egiptu, tylko że w Grecji i Ubisoft znowu odcina kupony. No i wiecie co? Część tych obaw była uzasadniona, ale jednocześnie Odyssey zrobiło coś, czego seria wcześniej nie robiła aż na taką skalę. Poszła w takie pełne RPG, fantazy oraz ogromną mapę, która była wypełniona mitami. I tak też grałem w Odyssey, że byłem poszukiwaczem mitów. I zazwyczaj mit, który gdzieś tam miałem w głowie, to w grze on miał odzwierciedlenie w postaci questa lub jakiegoś charakterystycznego miejsca. No ale oprócz tego wiadomo, były dialogi, wybory moralne, romanse, mityczne potwory, walki. Wiadomo, nie wszystko było głębokie, ale no, protagonistka, która była bardziej półbogiem niż asasynem. Co ciekawe, mimo że gra pozwala wybrać między Alexiosem a Cassandrą, Ubisoft oficjalnie potwierdził, że to właśnie Cassandra jest kanoniczną bohaterką historii. Mimo to Alexios funkcjonuje w uniwersum, jest tam jako brat, a nie tylko męski zamiennik. I tutaj robi się ciekawie, bo Cassandra nie jest po prostu kolejnym asasynem, ona jest swego rodzaju anomalią i już śpieszę z wyjaśnieniem. W świecie Assassin's Creed większość protagonistów żyje swoje kilkadziesiąt lat i umiera. Ezio się starzeje, Edward ginie, bajek znika gdzieś tam z historii, a Cassandra dosłownie wychodzi poza ramy czasu. Fabuła Odyssey bardzo szybko odkleja się od zwykłego konfliktu Sparty kontra Ateny i zaczyna skręcać w stronę totalnego science fiction. Szukamy matki, odkrywamy kim był nasz ojciec, uwaga, zaraz będzie spoiler, dowiadujemy się o Isu, Atlantydzie i nagle pojawia się Pitagoras. Tak, ten Pitagoras od matematyki żyje od setek lat dzięki artefaktowi pierwszej cywilizacji, w dodatku jest naszym prawdziwym ojcem. I właśnie wtedy pojawia się najważniejszy element całej historii, który wpływa na unikalność postaci Cassandry, czyli berło Hermesa. Artefakt Isu, który daje praktycznie nieśmiertelność. Pod koniec dodatku związanego z Atlantydą Cassandra przyjmuje berło od Pitagorasa, ten umiera i staje się jednocześnie strażniczką i decyduje się kontynuować misję, szukając kolejnych artefaktów. A wraz z tym przestaje normalnie się starzeć, a bramy Atlantydy znowu zostały zapieczętowane. No to jest taki mniej więcej początek i zarys historii Cassandry dla całego kontekstu.
I teraz zatrzymajcie się na chwilę i pomyślcie o skali tego absurdu. Ta kobieta urodziła się około 458 roku przed naszą erą, a umiera dopiero w 2018 roku podczas spotkania z Lailą Hassan, czyli bohaterką jeszcze wtedy istniejącego wątku współczesnego. Swoją drogą zrobiłem o tym film, link macie poniżej. Czyli Kassandra żyła ponad 2000 lat. 2000 lat, rozumiecie to? Ona mogła widzieć narodziny Cesarstwa Rzymskiego, mogła obserwować upadek Rzymu, mogła stać gdzieś w tłumie podczas ukrzyżowania Jezusa, mogła przeżyć średniowiecze, renesans, rewolucję francuską, obie wojny światowe i zimną wojnę. Wyobraźcie sobie, jak absurdalnie ogromna jest wiedza tej postaci, no i Ubisoft, jak to Ubisoft, tego nawet w małym procencie nie próbuje wykorzystać. To jest masakra. I właśnie dlatego uważam, że Cassandra jest największym zmarnowanym potencjałem Ubisoftu, bo technicznie rzecz biorąc, ona mogła być wszędzie. Każda epoka w Assassin's Creed mogła mieć gdzieś ukrytą Cassandrę w tle lub questy związane właśnie z nią. Piraci, mogła znać Edwarda lub Edward mógł trafić na poszlaki jej działalności na Karaibach. Niewykluczone, że remake to zmieni, chociaż osobiście wątpię w to jak coś. Patrząc na to, jak Ubi zatapia dobre pomysły, rewolucja francuska mogła obserwować Arno i pomagać mu w walce. Feudalna Japonia, człowieku, ona dosłownie mogła tam mieszkać przez 100 lat, nauczyć się walczyć kataną lepiej niż połowa protagonistów anime, a dostała tylko posąg do odkrycia i kilka notatów. I co najlepsze, Ubisoft sam zaczął się tym bawić, tylko że jak to zwykle bywa, za dobrym pomysłem poszedł słomiany zapał. Bo kiedy spojrzymy na rozszerzone lore Assassin's Creed, nagle okazuje się, że Cassandra po Odyssey praktycznie nie przestała podróżować. Wyobraźcie sobie kobietę zaraz po wydarzeniach z Atlantydy, nieśmiertelna, samotna, przyjaciele umierają ze starości lub w inny sposób, z wiedzą Isu i misją do wykonania. I nagle cały świat stoi przed nią otworem. Najciekawsze jest jednak to, że Ubisoft bardzo subtelnie sugeruje, że jej obecność przy największych wydarzeniach historycznych świata. Bo pamiętajcie, Cassandra żyła dokładnie w epoce, która doprowadziła do narodzin helenistycznego świata, gdy Grecja zaczęła wpływać na Egipt, Persję i Azję. I właśnie wtedy zostawiła księgi Herodota w Bibliotece Aleksandryjskiej. I to jest piękne lorowo, po prostu zajebiste. Dla wyjaśnienia i kontekstu, Herodot w Odyssey jest jej przyjacielem, towarzyszem podróży, człowiekiem dokumentującym jej historię, a później Biblioteka Aleksandryjska staje się największym centrum wiedzy w starożytnym świecie. Wyobraźcie sobie Kassandrę stojącą pośród tysięcy zwojów, kobietę, która widziała rzeczy, których żaden historyk nigdy nie zrozumie. Kobietę posiadającą wiedzę Isu o Atlantydzie i artefaktach pierwszej cywilizacji, chowającą tę wiedzę między zwykłymi kronikami ludzkości. I nikt jej nie zna, bo ona jest właśnie strażniczką i tylko obserwatorem. Taką właśnie drogę sobie wybrała. I właśnie tu zaczyna się najciekawszy aspekt tej postaci. Cassandra staje się żywym świadkiem historii. Nie jest królem, nie jest generałem, nie jest bogiem, znaczy jest swego rodzaju półbogiem, bym powiedział, ale to też kwestia dyskusyjna. I rozważania typu, czy skoro laska ma boską moc, to czy postać dzierżąca kostur dzięki temu może tytułować się Bogiem? No właśnie, komentarze są wasze. No i tak jak mówiłem, jest świadkiem historii. To słowo będzie bardzo ważne w kontekście całego materiału poświęconego tej postaci. I to czyni ją dużo bardziej interesującą niż większość protagonistów Assassin's Creed, bo Ezio zmienia historię jednego okresu. Connor wpływa na rewolucję amerykańską i nic więcej. Arno działa podczas rewolucji francuskiej i nic więcej. Ale Cassandra niby w grze samej w sobie doświadczymy tego greckiego świata, ale Cassandra obserwuje historię jako całość. I tu przechodzimy do jednego z najdziwniejszych, ale też najciekawszych motywów związanych z Cassandrą. W Assassin's Creed Black Flag Edward doświadcza różnych wizji, halucynacji i wspomnień związanych z pierwszą cywilizacją przez artefakt. Seria wielokrotnie sugerowała, że artefakty ISU mogą wpływać na ludzki umysł i tworzyć projekcje i przebłyski ludzi z innych epok. I tak Edward, pirat z Karaibów, widział w swoich tajemniczych wizjach kobietę w spartańskiej zbroi i kogoś kompletnie niepasującego do jego świata. Część tych wizji mogła być właśnie śladem obecności Cassandry. Strażniczka artefaktu ISU przemieszczała się po świecie przez setki lat i ma to sens.
Bo Cassandra nie była asasynką w klasycznym rozumieniu, ona działała ponad konflikt asasynów i templariuszy. Dla niej ten konflikt był chwilowy, tymczasowy albo nawet dla niej całkowicie nie istniał, bo ona działała ponad to. No i znowu, wyobraźcie sobie, jakie to musi być surrealistyczne uczucie, widzieć jak przez tysiące lat ludzie zabijają się o ten sam konflikt ideologiczny. Asasyni wierzą w wolność, templariusze wierzą w kontrolę, a Cassandra, ona prawdopodobnie po kilku wiekach przestała wierzyć w obie strony i chce, by po prostu artefakty nie trafiły w niewłaściwe ręce. W Assassin's Creed Valhalla Ubisoft w końcu zrobił coś, na co fani czekali od dawna. Dał nam spotkanie protagonistów z różnych epok. DLC Crossover Stories w Assassin's Creed Valhalla to jedno z najlepszych rzeczy, jaka przydarzyła się nowoczesnemu AC. Bo nagle Eivor, brutalny wiking, spotyka kobietę, która pamięta czasy starożytnej Grecji. I cały ten dodatek ma niesamowity klimat i zajebisty fanserwis. Eivor traktuje Cassandrę jako tajemniczą wojowniczkę, później trochę jako legendę, trochę ducha, a Cassandra widać po niej ciężar wieku. To już nie jest ta sama impulsywna najemniczka z Odyssey, ona jest spokojniejsza, może trochę smutniejsza, jak ktoś, kto zbyt wiele widział i właśnie tutaj Ubisoft po raz pierwszy naprawdę pokazuje potencjał tej postaci. Bo Cassandra w Valhalli zachowuje się jak ktoś spoza czasu. Dla Eivor świat jest brutalny, ale prosty. Walka, honor, wiecie, klan, ale Cassandra patrzy na to wszystko jak nauczyciel historii i obserwuje kolejne rozdziały ludzkiego chaosu. I jest jedna scena, którą uwielbiam, moment, gdy Cassandra mówi o artefaktach Isu praktycznie jako przekleństwie, jak ktoś, kto przez setki lat widział, co te rzeczy robią ludziom. Bo ona wie więcej niż wszyscy inni bohaterowie z serii razem wzięci. I właśnie tutaj dochodzimy do najtragiczniejszego aspektu tej postaci. Cassandra jest nieśmiertelna, ale tylko biologicznie. Ale psychicznie i emocjonalnie, no to musi być ogromne piekło. Przeżyć 2000 lat, każdy przyjaciel umrze, każdy kochanek umrze, każde państwo upadnie lub odrodzi się na nowo. Dla niej całe życie trwa krócej, dlatego uważam, że Ubisoft jeszcze nawet nie dotknął prawdziwego potencjału tej postaci. Bo Cassandra mogłaby być najbardziej filozoficznym i złożonym bohaterem całej serii. Mogła być takim swego rodzaju spoiwem. Kimś, kto po tysiącach lat zaczyna zadawać sobie pytania, czy ludzkość w ogóle się zmienia. Bo pomyślcie, ona widziała wojny w starożytnej Grecji, potem wojny Rzymu, potem krucjaty, potem wojny światowe. I prawdopodobnie za każdym razem ludzie mówili do niej dokładnie to samo. Ta wojna zmieni świat. A świat dalej robił to samo i nie zmieniał się. I tak też jest dziś. Nie oszukujmy się, my ludzie nie uczymy się na błędach, no oczywiście najczęściej. No i dalej Assassin's Creed Shadows. To gra, na którą fani czekali od dekady. Japonia, samuraje, shinobi, katany. I Ubisoft bardzo sprytnie zaczął sugerować, że Cassandra mogła pojawić się także tutaj. W grze pojawia się subtelne odniesienie do tajemniczej wojowniczki podróżującej po Japonii wiele lat wcześniej. Są wzmianki o zachodniej kobiecie posiadającej niezwykłą wiedzę i walczącej w sposób nieludzko precyzyjny. No ale też jest wcześniej wspomniany posąg. Posąg kobiety przypominającą grecką wojowniczkę. To pokazuje, jak działa legenda, ale dla nas Cassandra jest tylko protagonistką gry, a dla ludzi żyjących w świecie Assassin's Creed ona mogła być już mitem, może legendą. No ludzie, słuchajcie, przecież ona swoim potencjałem wsysa dupu Altaira i Ezio razem wzięty. I nie zapraszam do dyskusji, bo nie ma o czym, to są fakty. I właśnie dlatego uważam, że Ubisoft siedział na absolutnej kopalni złota, tworząc postać Cassandry, bo ona mogłaby połączyć całą serię, dosłownie całą, nie potrzebujesz rebootów, nie potrzebujesz miliona protagonistów, masz jedną postać, która była świadkiem wszystkiego. To byłby taki Nick Fury z Marvela, tylko że w świecie Assassin's Creed. Cassandra teoretycznie ratuje świat, ale jednocześnie sama staje się czymś bliższemu Isu niż zwykłemu człowiekowi. Jest istotą istniejącą poza czasem. I wtedy dochodzimy do 2018 roku, momentu, w którym wszystko się kończy. Layla Hassan odnajduje Atlantydę i jednocześnie Cassandrę. I ten moment jest cholernie smutny, gdy się nad tym zastanowić, bo Cassandra przez ponad 2000 lat nosiła brzemię strażniczki artefaktu. Przeżyła wszystkich, widziała wszystko i dopiero wtedy może umrzeć. Nie w wielkiej bitwie, nie jako bohaterka, po prostu oddając berło i idąc dalej. Jak ktoś, kto od bardzo dawna czeka, aż w końcu będzie mógł odpocząć. I właśnie dlatego uważam, że Cassandra jest jedną z najbardziej tragicznych postaci, jakie Ubisoft kiedykolwiek stworzył. Bo pod całą spartańską zbroją, humorem i sarkazmem kryje się ktoś, kto dosłownie dźwignął historię świata na swoich barkach. A mimo tego większość ludzi pamięta ją głównie jako babkę z tej RPG Assassin's Creed. I to chyba największa
ironia całej tej historii. I to właściwie wszystko, co chciałem wam dzisiaj przekazać. Mam nadzieję, że taki materiał bardziej lorowy z gry, akurat w tym wypadku Assassin's Creed wam się podobał. Dajcie, czy chcecie takiego kontentu więcej w komentarzach. I to właściwie tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć. Malaka!